Złoto od tysięcy lat jest symbolem bogactwa i zabezpieczenia. Ale dlaczego akurat złoto, a nie papierowy pieniądz czy nieruchomości? Odpowiedź jest prosta. Złoto nie traci wartości podczas dużych kryzysów ekonomicznych. Gdy inflacja gwałtownie rośnie, złoto chroni siłę nabywczą pieniędzy. Konkretne fakty. W ciągu ostatnich 50 lat, podczas kryzysów finansowych, lata 70. 2008, pandemia 2020, złoto zawsze drożało. Banki centralne na całym świecie kupują rekordowe ilości złota, np. Chiny, Rosja, Indie, szykując się na trudne czasy. Złoto jest odporne na dewaluację, inflację, konflikty zbrojne i decyzje polityczne. Dlaczego bogaci kupują fizyczne złoto, a nie tylko papiery wartościowe? Fizyczne złoto to niezależność od banków i rządów. ETF-y na złoto czy akcje kopalni złota są wygodne, ale nie chronią przed scenariuszem, gdy rząd zamraża aktywa lub banki mają problemy finansowe. Bogaci kupują złoto w formie sztabek lub monet inwestycyjnych i przechowują je w bezpiecznych skarbcach, sejfach domowych lub prywatnych magazynach. Jak ty możesz kupić złoto? Najlepiej zacząć od monet bulionowych, np. Krugerrand, amerykański orzeł, kanadyjski liść klonowy. Sztabki złota o wadze 1 oz lub większe są też dobrą opcją, ale trudniejsze w szybkiej sprzedaży w małych ilościach. Jeśli poważnie myślisz o zabezpieczeniu się przed kryzysem, złoto powinno być twoją pierwszą linią obrony. Większość ludzi skupia uwagę tylko na złocie, a tymczasem bogaci równie mocno inwestują w srebro. Dlaczego? Bo srebro ma zupełnie inną specyfikę i jeszcze większy potencjał wzrostu w czasie kryzysu. Dlaczego srebro jest wyjątkowe? Srebro to nie tylko metal szlachetny, ale i przemysłowy. Ponad 50% światowego srebra zużywa przemysł: elektronika, fotowoltaika, baterie. To sprawia, że srebro nie tylko zabezpiecza przed kryzysem, ale ma realną wartość użytkową. W czasie silnych kryzysów i i inflacji srebro rośnie szybciej niż złoto. W latach 2007-2011 cena srebra wzrosła o ponad 400%, podczas gdy złota około 160%. Stosunek cenowy złota do srebra, gold-silver ratio, historycznie wahał się od 1:15 do 1:60. Dziś jest około 80 do 90, co wskazuje na to, że srebro jest mocno niedowartościowane. Jak bogaci inwestują w srebro? Podobnie jak w przypadku złota, preferują fizyczne srebro, monety bulionowe, np. amerykański orzeł, kanadyjski liść klonowy, australijski kangur oraz sztabki srebra. Zwykle srebro kupują w większych ilościach, bo jest tańsze, ale zajmuje więcej miejsca. Jak ty możesz zacząć inwestować w srebro? Monety 1 oz to najlepszy start, łatwo kupić, łatwo sprzedać. Unikaj numizmatyki, monet kolekcjonerskich, jeśli nie jesteś ekspertem. Skup się na bulionie, czyli czystym metalu bez dodatku kolekcjonerskiej wartości. Kluczowy insight. Srebro to cichy bohater inwestycji kryzysowych. Gdy wszyscy zauważą jego potencjał, ceny mogą wystrzelić w górę bardzo szybko. Większość inwestorów ogranicza się do złota i srebra, ale najwięksi gracze zwracają uwagę także na platynę. To rzadki metal, który może przynieść spektakularne zyski, zwłaszcza w czasach niestabilności ekonomicznej. Dlaczego platyna jest tak wyjątkowa? Platyna jest znacznie rzadsza niż złoto. Rocznie produkuje się jej około 15 razy mniej, co oznacza ograniczoną podaż i ogromny potencjał cenowy. Jest szeroko wykorzystywana w przemyśle samochodowym, katalizatory, chemicznym i jubilerskim, co nadaje jej realną wartość użytkową. Aktualnie platyna jest tańsza od złota. Historycznie taka sytuacja występowała rzadko, co sugeruje ogromny potencjał do wzrostu cen. Jak bogaci inwestują w platynę? Bogaci kupują platynę w postaci fizycznych monet, np. amerykański orzeł platynowy, kanadyjski liść klonowy platynowy lub certyfikowanych sztabek. Niektórzy inwestują także w fundusze ETF, które śledzą ceny platyny, jednak fizyczny zakup zapewnia pełną kontrolę nad inwestycją. Dlaczego właśnie teraz platyna jest dobrą inwestycją? Po pandemii produkcja przemysłowa wraca do pełnych mocy, co oznacza zwiększony popyt na platynę. Platyna jest intensywnie wykorzystywana w ekologicznych technologiach, np. ogniwa paliwowe na wodór, które mają przed sobą świetlaną przyszłość. Praktyczna wskazówka dla Ciebie. Jeśli masz już złoto i srebro, platyna będzie doskonałym uzupełnieniem Twojego portfela inwestycyjnego. Jej wartość może gwałtownie wzrosnąć, gdy globalna gospodarka zacznie wychodzić z recesji. Kluczowy insight. Platyna to nie tylko metal szlachetny, ale przede wszystkim strategiczne aktywo na czasy,
gdy świat będzie przechodził przez technologiczne i ekonomiczne zmiany. W jakie proporcje złota, srebra i platyny inwestują bogaci? Wiesz już, że złoto, srebro i platyna to filary zabezpieczenia majątku w kryzysie. Ale jak właściwie zbudować idealny portfel z tych trzech metali? Oto jak robią to najbogatsi inwestorzy świata. Optymalne proporcje inwestowania. Złoto 50-70%, fundament bezpieczeństwa. Złoto stanowi zwykle największą część portfela, ponieważ jest najbardziej stabilnym aktywem, chroniącym przed najgorszymi scenariuszami inflacyjnymi i gospodarczymi. Bogaci często trzymają minimum połowę inwestycji w fizycznym złocie. To ich finansowy bezpiecznik. Srebro 20-30%. Potencjał wzrostu. Mniejsza część portfela, ale o wiele większy potencjał zysku. Srebro jest bardziej dynamiczne cenowo i daje możliwość większych zarobków w okresach silnego popytu przemysłowego lub wysokiej inflacji. Platyna 10-20%. Strategiczny dodatek. Platyna jest traktowana jako aktywo spekulacyjne. Coś, co może wystrzelić w górę, ale jednocześnie niesie za sobą większe ryzyko ze względu na wahania przemysłowe. Bogaci używają platyny jako dodatkowej dźwigni w swoim portfelu. Dlaczego akurat takie proporcje? Bogaci wiedzą, że najważniejsza w kryzysie jest równowaga pomiędzy bezpieczeństwem, złoto, wzrostem wartości, srebro i spekulacyjnym potencjałem, platyna. Właśnie te proporcje pozwalają im spać spokojnie, nawet w największych turbulencjach gospodarczych. Jak zastosować te proporcje u siebie? Jeśli dopiero zaczynasz, najlepszym podejściem jest strategia 60-30-10, złoto, srebro, platyna. To sprawdzony układ dla osób o umiarkowanym profilu ryzyka. Jeśli jesteś bardziej agresywny, możesz rozważyć 50-30-20. Taki portfel ma większy potencjał wzrostu, ale też większe ryzyko. Największe błędy przy inwestowaniu w metale szlachetne. Jak ich unikać? Znasz już idealne proporcje, teraz czas poznać pułapki, przez które ludzie tracą pieniądze na złocie, srebrze czy platynie. Bogaci ich unikają, teraz ty również możesz. Błąd numer 1. Kupowanie numizmatów zamiast bulionu numizmaty, monety kolekcjonerskie, są zwykle droższe niż ich rzeczywista wartość metalu. Ich cena wynika z rzadkości i popularności kolekcjonerskiej, a nie wartości samego kruszcu. W czasie kryzysu numizmaty tracą płynność. Trudno je szybko sprzedać po dobrej cenie. Rada: kupuj monety bulionowe. Krugerrand, liść klonowy, orzeł amerykański mają ustaloną wartość na całym świecie i łatwo je sprzedać w każdym momencie. Błąd numer 2. Przechowywanie metali szlachetnych w bankach. Banki mogą być zamknięte lub objęte ograniczeniami w dostępie do aktywów podczas poważnego kryzysu finansowego. Patrz Cypr w 2013 roku. Rada: trzymaj fizyczne metale w prywatnych sejfach, specjalistycznych skarbcach, niepowiązanych z bankami lub w domowych sejfach, które kontrolujesz w 100%. Błąd numer 3. Kupowanie metali na kredyt. Inwestowanie na kredyt to ogromne ryzyko, szczególnie w aktywa takie jak metale, które mogą mieć okresy dużych wahań cenowych. Rada: zawsze inwestuj tylko kapitał, który jesteś gotowy zamrozić na dłużej. Nigdy nie kupuj złota czy srebra za pieniądze, które będą ci potrzebne za kilka miesięcy. Błąd numer 4. Próby timingu rynku. Nie próbuj zgadywać, kiedy złoto będzie najtańsze, a kiedy najdroższe. Większość inwestorów amatorów traci pieniądze, próbując trafić w idealny moment. Rada: stosuj metodę regularnych zakupów. Dollar cost averaging. Co miesiąc przeznaczaj tę samą kwotę na zakup metali. Dzięki temu uśredniasz cenę zakupu i ograniczasz ryzyko. Błąd numer 5. Brak dywersyfikacji pomiędzy metalami. Inwestowanie tylko w złoto lub tylko w srebro powoduje, że jesteś narażony na specyficzne ryzyko danego rynku. Rada: zawsze dywersyfikuj pomiędzy złoto, srebro i platynę, aby mieć zabezpieczenie w każdej sytuacji rynkowej. Gdzie i jak najkorzystniej kupować metale szlachetne? To, gdzie kupujesz złoto, srebro czy platynę, ma kolosalne znaczenie dla opłacalności Twojej inwestycji. Bogaci inwestorzy korzystają ze sprawdzonych źródeł. Teraz poznasz ich sekrety. 1. Profesjonalni dilerzy metali szlachetnych. Najbezpieczniejsze źródło. Znane firmy takie jak Menika Polska, Tawex, Metal Market oferują certyfikowane sztabki i monety bulionowe w dobrej cenie. Zaleta: bezpieczeństwo, certyfikat autentyczności, duża dostępność. Wada: nieco wyższa marża niż u prywatnych sprzedawców. 2. Platformy internetowe. Sklepy online, np. Tawex, Menika Skarbowa, Bullion Vault, pozwalają kupować wygodnie i szybko.
Możesz porównać ceny i szybko reagować na zmiany rynku. Zaleta, wygoda, łatwość porównania ofert, dostęp do międzynarodowych rynków. Wada, ryzyko związane z transportem i bezpieczeństwem przesyłki. 3. Zakupy bezpośrednio od osób prywatnych. Zazwyczaj tańsze, ale wymagają ogromnej ostrożności. Istnieje ryzyko trafienia na podróbki lub nieuczciwego sprzedawcę. Zaleta, najniższa możliwa cena, czasem poniżej ceny rynkowej. Wada, duże ryzyko fałszywych monet lub sztabek. Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Spread cenowy, różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży. Im mniejszy spread, tym lepiej. Opinie o sprzedawcy. Sprawdzaj opinie, recenzje, reputację sklepu lub osoby prywatnej. Jak bezpiecznie przechowywać złoto, srebro i platynę? Zakup metali szlachetnych to dopiero połowa sukcesu. Drugą, często trudniejszą, częścią jest ich bezpieczne przechowywanie. Bogaci inwestorzy mają to świetnie zorganizowane. Oto najlepsze metody. 1. Prywatne sejfy w domu. Idealne dla mniejszych ilości złota, srebra czy platyny. Wybierz sejf atestowany, ogniotrwały i solidnie mocowany do ściany lub podłogi. Zaleta, pełna kontrola, łatwy dostęp. Wada, ryzyko kradzieży lub włamania. 2. Prywatne magazyny i skarbce firmy oferujące depozyty prywatne to np. Mennica Polska, Tawex czy skarbce wyspecjalizowanych firm. Dostęp do skarbca mają tylko właściciele lub upoważnione osoby. Zaleta, bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, ubezpieczenie. Wada, opłata abonamentowa, ograniczony dostęp. 3. Przechowywanie za granicą, często stosowane przez bogatych inwestorów jako zabezpieczenie przed lokalnymi kryzysami finansowymi lub zmianami politycznymi. Popularne lokalizacje: Szwajcaria, Singapur, Liechtenstein. Zaleta: ochrona majątku przed lokalnymi problemami gospodarczymi czy politycznymi. Wada: konieczność wyjazdu lub korzystania z usług pośredników, dodatkowe opłaty. 4. Depozyty bankowe, mniej polecane. Najczęściej unikane przez świadomych inwestorów z powodu ryzyka braku dostępu w kryzysie lub kontroli kapitału przez rządy. Zaleta: stosunkowo niski koszt. Wada: banki mają pełną kontrolę nad dostępem do depozytu w sytuacji kryzysowej. Kluczowa rada: nigdy nie trzymaj wszystkich metali szlachetnych w jednym miejscu. Dywersyfikacja przechowywania jest równie ważna co dywersyfikacja aktywów. Kiedy i jak sprzedać metale szlachetne, żeby zarobić, a nie stracić? Kupić złoto, srebro czy platynę to jedno, ale wiedzieć, kiedy sprzedać, to umiejętność, która decyduje o prawdziwym zysku. Bogaci inwestorzy robią to świadomie i strategicznie. Oto jak. 1. Jasno określ cel inwestycji. Jeśli kupujesz metale szlachetne jako zabezpieczenie przed inflacją lub kryzysem, nie sprzedajesz przy pierwszym wzroście cen. Czekasz na głębokie kryzysy lub realne zagrożenie dla pieniądza papierowego. Jeśli kupujesz spekulacyjnie, ustal poziom cenowy, przy którym wyjdziesz z inwestycji, np. przy wzroście ceny o 50% czy 100%. 2. Monitoruj kluczowe wskaźniki ekonomiczne. Inflacja, zadłużenie publiczne, kursy walutowe, polityka banków centralnych – to wszystko wpływa na cenę metali szlachetnych. Najlepszy moment sprzedaży to ten, gdy większość ludzi panikuje i ceny metali osiągają rekordowe wartości. 3. Stopniowa sprzedaż. Nigdy nie sprzedawaj całego portfela metali jednocześnie. Najlepiej robić to stopniowo, realizując zyski etapami, szczególnie gdy ceny metali gwałtownie rosną. 4. Wybór miejsca sprzedaży. Najlepsze ceny dostaniesz u sprawdzonych dealerów metali, którzy oferują transparentne ceny zakupu, np. Tawex, Mennica Polska, renomowane platformy online. Unikaj przypadkowych lombardów czy lokalnych skupów, które oferują dużo niższe ceny. 5. Zawsze licz rzeczywistą wartość pieniądza. Jeśli cena złota wzrosła, ale inflacja jest wysoka, przeliczaj wartość uzyskanej gotówki na siłę nabywczą, np. w dolarach lub złotówkach po uwzględnieniu inflacji. Kluczowa wskazówka. Sprzedawaj wtedy, kiedy inni zaczynają masowo kupować. Gdy emocje osiągają szczyt, ty realizujesz swoje zyski. Podsumowanie i plan działania. Jak zabezpieczyć się i zarobić na metale szlachetne. Teraz masz kompletną wiedzę, jak inwestują najbogatsi ludzie na świecie, aby zabezpieczyć swój majątek przed kryzysem finansowym. Przypomnijmy kluczowe punkty. Złoto, fundament bezpieczeństwa, chroni majątek przed inflacją i utratą wartości waluty. Srebro, duży potencjał wzrostu i wartość przemysłowa,
Idealne uzupełnienie złota. Platyna. Spekulacyjny dodatek. Rzadki metal o strategicznym znaczeniu dla nowoczesnych technologii. Twój konkretny plan działania. 1. Zbuduj portfel metali szlachetnych. Zacznij od złota 50-70%, srebra 20-30% i platyny 10-20%. Kupuj regularnie, nie czekaj na idealny moment. 2. Bezpiecznie przechowuj metale. Wybierz solidny safe domowy lub renomowany skarbiec prywatny. Nie trzymaj metali w bankach, kontroluj swoje aktywa. 3. Strategicznie sprzedawaj. Monitoruj rynek i kluczowe wskaźniki ekonomiczne. Realizuj zyski etapami, unikaj paniki i emocji. 4. Nie popełniaj błędów początkujących inwestorów. Unikaj numizmatów, kupuj monety bulionowe i certyfikowane sztabki. Inwestuj tylko kapitał, który możesz zamrozić na kilka lat. Ostatnia wskazówka. Nie czekaj, aż kryzys cię zaskoczy. Działaj już teraz. Twoja przyszłość finansowa zależy od decyzji, które podejmiesz dzisiaj. Teraz czas na działanie. Zacznij od jednego kroku. Wybierz metal, który kupisz jako pierwszy. Zapisz w komentarzu swój wybór. Złoto, srebro czy platyna. Subskrybuj ten kanał, jeśli chcesz więcej takich materiałów. Dzięki temu zawsze będziesz krok przed innymi.